Dzisiaj Wam prezentuję płytę główną X570 Aorus Master od Gigabyte'a. I od razu powiem Wam, że to jest mój wybór, mój prywatny, osobisty wybór. Tak, ona dawno już była na liście zakupowej mojej, a najważniejszą sprawą, dlaczego na tą płytę się zdecydowałem, jest to, że to jest inwestycja w przyszłość kanału. Widzieliście testy Team Groupa, ramów, dysków twardych. W ten sposób będę mógł, czy inne podzespoły testować, wyciskać z ich maksymalnie ile się da i pokazywać Wam rzetelny test. Nie będę się martwił, że płyta to ogranicza. Ok, podaję na platformie testowej, że miałem B450 i każdy wie, że przy takiej słabszej płycie głównej są takie osiągi. To i tak były rewelacyjne, i tak były super. Ale myślę, że niektóre z tych produktów, które prezentowałem, są właśnie dla osób, które będą je stosować, montować na tego typu płytach wyższej klasy. Więc myślę, że to zaowocuje jeszcze lepszymi materiałami, ciekawszymi na moim kanale. Dobrze, przejdźmy do rozpakowania. A teraz Wam przedstawię specyfikację płyty głównej. Q-Flash Plus Boot. Funkcja, dzięki której możemy zaktualizować BIOS bez konieczności instalacji procesora na płycie głównej. Wystarczy tylko podłączyć pendrive'a w odpowiednie złącze USB i przycisnąć odpowiedni przycisk. Intel Wi-Fi 6E 802.11ax plus antena USB 3.2 Gen 2x2 typu C. Intel 2,5 gigabita LAN. 4 złącza na dyski M2 NVMe PCIe 4030x4. Wszystkie dyski posiadają radiator. Tylko z tym, że 3 z nich mają wspólny jeden radiator i jeden jednolity element. Jeden z nich posiada większy radiator. Układ audio Realtek ALC 1220VB. Jeden z najlepszych. RGB Fusion 2.0. Sekcja zasilania 14 plus 2 fazy 70 A. Konstrukcja zasilania VRM obejmuje tranzystory MOSFET, które VCore i OSC tworzą cyfrowe PWM. Wysokiej jakości dławiki i wysokiej jakości kondensatory, aby zapewnić niezwykłą stabilność i precyzję wysokowydajnego procesora. Ponadto 6-warstwowa płyta drukowana i kompleksowe rozwiązanie termiczne pozwalają entuzjastom cieszyć się ekstremalną wydajnością przetaktowania bez kompromisów. Multi-Key to nic innego jak programowalny przycisk, który możemy sobie praktycznie dowolnie skonfigurować pod swoje potrzeby. Na przykład może wyłączać całe podświetlenie RGB w całym komputerze. Jak chodzi o zasilanie płyty głównej ATX 24 piny. Jak chodzi o zasilanie procesora, to jest 8 plus 8 pinów. Oczywiście wszystkie są specjalnie wzmocnione. RAM DDR4 Dual Channel.
Każdy z portów wzmacniany specjalnie. Złącze Thunderbolt 3 razy PCIe 4.0. Sloty wzmacniane. Wyświetlacz błędów. Pokazuje dokładnie numer błędu, jaki wystąpił na płycie głównej. Dzięki temu można łatwiej lokalizować usterkę. Fizyczny przycisk załączania komputera na płycie głównej. Dzięki temu możemy po prostu załączyć wszystko bez konieczności korzystania z przycisku zewnętrznego na obudowie. Smart Fan 6. 10 złączy PWM, jak chodzi o wentylatory. 7 czujników temperatury. Wbudowanych 2 złącza na zewnętrzne czujniki temperatury i jedno złącze na czujnik hałasu. Potocznie mówię, chodzi o mierzenie decybeli. Wewnątrz ile jest w obudowie. Link do szczegółowej specyfikacji płyty znajdziecie w opisie filmu. Powiem, dlaczego konkretnie tą płytę wybrałem, a nie inny model. Pierwsza sprawa, ten duży, fajny radiator z tyłu, który dobrze odprowadza ciepło. Jak ten radiator, to jest też porządny radiator na sekcji zasilania, bo jest co chłodzić, bo jest 14 plus 2 fazy. Aluminiowo-miedziany, naprawdę sporo tam miedzi pod spodem jest, sporo, to jest tak zrobione dosyć porządnie. Wzmacniane sloty na RAM. Ta płyta się już nie ugina, jak wkładamy RAM. Tak samo wzmocnione wszystkie tu. Świadczy, że to jest produkt premium, porządnie przemyślany. Tak samo 4 miejsca na dyski. Jak chodzi o tą płytę bez literki S, tam były 3 wejścia i mniej USB-ków było. I co mnie jeszcze tutaj nad tą płytą przemówiło? Prosty sposób restartowania BIOSa jednym przyciskiem. Tak samo jest QFL. To jest ten. Ok, teraz wam powiem, dlaczego akurat tą płytę wybrałem, a nie inną. Duży, porządny radiator, jak chodzi o chłodzenie. Wiadomo, czym lepsze chłodzenie, czym chłodniejsza płyta, tym sprawniej komputer chodzi. Tak samo na sekcji zasilania też jest porządny radiator aluminiowo-miedziany, z tym, że też jest tutaj dobrze pocięty, czyli lepiej odprowadzane ciepło jest z tego radiatora. Tak? Specjalnie też są wyprofilowane te żeberka, możecie o tym poczytać na stronie Gigabajta. Bo tu jest co chłodzić, bo jest 14 plus 2 fazy. Do tego wzmacniane gniazda RAM-u, tak samo tutaj wszystko jest powzmacniane, czyli to widać, że to jest premium produkt. Wyświetlacz błędu, konkretny numer błędu pokazuje, przez to jest łatwiej zlokalizować usterkę ewentualną. Tak, restart BIOSu, aktualizacja BIOSu się odbywa w ten sposób, że wkładamy pendrive'a w te złącze, odpowiednio przygotowanego, naciskamy guzik, nie musimy mieć nawet procesora zamontowanego. Więc super sprawa. Oczywiście karta Wi-Fi 6.0, jest też Bluetooth 5.0. Tutaj oczywiście obsługiwany, więc dlatego ja prawdopodobnie tą antenę będę miał podpiętą, ze względu na ten Bluetooth, chociażby żeby podpiąć sobie pada od Xboxa bez kabla. Dziesięć podłączeń, może 10 wentylatorów bezpośrednio pod płytę podpiąć. Super, fajnie. Tak samo podświetlenie LED można tutaj. To są już takie rzeczy, które możecie sobie wyczytać ze specyfikacji, które każda płyta gdzieś ma to wszystko. To już jest, ja już tutaj mówię o takich smaczkach tej płyty. Nawet porty od procesora są wzmocnione też. Wejście Thunderbolt, 6 gniazd SATA, bardzo fajnie, tym bardziej, że to już powoli też wychodzi z użytku, bo dyski M2 są coraz bardziej dostępne cenowo. I zobaczcie, nareszcie płyta, w której jest w normalnym miejscu umieszczona bateria.
od pamięci CMOS. Już nie wspomnę o włączniku komputera, że nie musimy mieć do podpiętej płyty do komputera. Możemy do włącznika w obudowie. Możemy tutaj załączać też sobie komputer, żeby sprawdzić, czy działa i na spokojnie dopiero podpiąć te kable od obudowy, inne sprawy. Super rzecz. Tym bardziej, że tego typu płyt też się używa do podkręceń na ciekłym azocie procesorów, sprzętu, więc to już jest tej klasy płyta. Dobrze, ja teraz ten komputer zmontuję i później Wam zaprezentuję rezultat, żeby nie przedłużać nadmiernie tego odcinka. Ok, komputer już jest złożony. Normalnie się uruchamia, sami zobaczcie. Nie ma z tym problemu. Działa, wszystko funkcjonuje elegancko. Teraz go sobie wyłączę, żeby ewentualnie jak były jakieś szumy, to żeby nie przeszkadzało w tym, co chcę Wam powiedzieć teraz. Uruchomiłem Windowsa tylko. Włączyłem HW Info. Temperatury około 48 stopni na chipsecie. W takich stokowych ustawieniach od razu po uruchomieniu, inne odczyty około 40 stopni z płyty głównej, więc myślę, że jest super. To tak na marginesie, bo takie konkretne testy, konkretna prezentacja temperatur, wydajności tej płyty, na ile można sobie pozwolić na nie na OC, co jak, przygotuję oddzielny materiał. Zostawcie łapę pod filmem, napiszcie w komentarzu na przykład jakąś zajebistą emotkę i zostawcie suba. Chociażby dlatego, że jeszcze druga część będzie z testami tej płyty głównej, z wynikami temperatur, z OC całego komputera i z testami w aplikacjach. I parę słów powiem konkretnie, co sądzę o tej płycie głównej. Na spokojnie, bo ta płyta jest moja, nikt mi jej nie zabierze, więc mam czas, żeby to porządnie zrobić. Na razie, cześć, pa.